Nazywam się Danuta Radulska. Urodziłam się w Chwaszczewie w 1956 roku, a od 43 lat mieszkam w Wasilówce. Czytałam dużo o profesor Plutyńskiej, która tu współpracowała z tkaczkami. Właśnie z tą panią Aurelią Majewską, z Reginą Masełbas i tego. I ja nigdy nie widziałam tkaniny barwionej naturalnie. Nigdzie. Tylko to, że czytałam, jak ona może wyglądać. I dlatego mnie to zainteresowało, żeby spróbować, co dla mnie wyjdzie. No i to, co ja utkałam, to po prostu zobaczyłam dopiero pierwszy raz, jak wyglądają tkaniny barwione naturalnie. A barwiłam zieloną łupiną orzecha włoskiego. To wyszedł mi taki ładny brązowy kolor. Barwiłam owocem czarnego bzu. To mi wyszło, bo tak jeszcze trzeba utrwalić ten kolor. Ja utrwalałam siarczanem miedzi, siarczanem potasu. I jak barwiłam owocem czarnego bzu, to tak jakby utrwalała kolor siarczanem miedzi, to mi wyszedł taki kolor, taka jakby szarość, jakby granat, coś takiego, jakiś szafirowy taki kolor. Barwiłam jeszcze tym nawłoć, łuska cebuli, kurkuma. I u mnie tu pod płotem rosną taki słoneczniczek, takie żółte kwiaty. To też tak naścinałam i też barwiłam. Próbowałam. To już taki wyszedł kolor, jak to powiedzieć, taki jakby złoty, coś takiego, taki ładny kolor. O. I barwiłam jeszcze korą tego dębu. A kora dębu nie potrzebuje utrwadlania, bo ona ma jakieś garbniki, które tak jakby ten kolor utrwadlają, i sumak też. To jest trudno robić, bo to trzeba naprawdę dużo tych roślin nazrywać i duże jakby kotły takie gotować tego. Bo kolory ładne wychodzą. Tylko jeszcze w dodatku ja nie wiem, jaka trwałość tych kolorów będzie. Czytałam sporo o tym, że one szybciej płowieją, te kolory, jak syntetycznie barwione. Kiedyś było w każdym gospodarstwie było parę owiec. I to panie miały, ja na przykład i strzygłam te owce, bo też mieliśmy owce, i strzygłam te owce, i później trzeba było wełnę umyć. Jak uprzędziona wełna, jest nitki wełniane, to trzeba sparzyć wrzątkiem, ale jak one są tak skręcone mocno, bo to stalki zdejmowało się i tak skręcało się w taki, nie, tak mocno się skręcało, taki to wychodziło, nie wiem, jakiś taki rogalik, coś takiego, jako skręcone. I wtedy parzyło się wrzątkiem. Ona leżała, te nicie, aż, no już woda taka, że można było prać. No i wtedy dosypywało się proszku i się myło tą wełnę, i to ręcznie się myło tą wełnę. I to trzeba było kilka razy tą wodę zmienić, bo wełna ma ten tłuszcz, ona w ogóle brudna jest taka mocno. No i trzeba było kilka razy tego proszku wsypać i później wypłukać. Ja to zawsze jeszcze, bo to wełna, to ona ma tak jak uprzędziona, to jak luźna po upraniu, to ona ma taką tendencję, że nitki się skręcają. No to ja już na płocie, jak rozwieszałam, to tak naciągałam, że one były wyprostowane i one aż wisiały do tej pory, aż wyschły, i ona wtedy taka równiutka nitka była, już nie skręcała się. Do barwienia to używałam tak kwiaty, liście, korę i owoc. To znaczy ja najwięcej korzystałam późne lato i jesień. Najwięcej korzystałam z tych roślin, bo to jak były kwiaty, to kwitną latem. No a jak owoc, to jest przecież w jesieni już zaczyna się. I w tej porze roku najwięcej brałam już roślin do barwienia. Wszystkie rośliny były świeże, nic nie suszyłam. Ja jak barwiłam tymi roślinami, to ja starałam się używać to, co rośnie obok mnie. Te wszystkie rośliny to obok mnie rosną. No ale tu bardzo dużo u nas rośnie czarnego bzu i ja owoc czarnego bzu gotowałam, bo to trzeba ugotować, później odcedzałam przez durszlak, bo żeby był czysty wywar, no bo jakbym wrzuciła nicie już w te owoce, to by było wszystko w niciach. No to musiałam to wszystko odcedzić, czysty wywar zostawić, postawić na płytę, no i wrzucałam do tego nitki namoczyć, bo to jak wełna, to trzeba ją namoczyć w takiej ciepłej wodzie, no i wtedy do tego wywaru i gotować w tym wywarze.
I tak dosyć długo, bo to może godzinę gotowałam w tym, a może nawet i dłużej. W tym wywarze te nitki, one gotowały się i później zdejmowałam. To trzeba, aż wystygły. One stały w tym, aż wystygnie i wtedy płukałam też w letniej wodzie te nitki i później też robiłam tą wodę, też taka letnia, bo to jak za zimna woda, wełnę włoży się, to ona się filtruje. No to tak zawsze, żeby ta temperatura wody tak odpowiadała do wełny. I później wsypywałam do wody siarczan miedzi, albo tak w jednym siarczan miedzi, w drugim siarczan potasu. No i części nitek wrzucałam i one też leżały parę godzin w tym roztworze, żeby ten kolor się utrwalił. O. No i to właściwie tak każde robiłam, tak z każdej rośliny, bo to najpierw było gotowanie, a później ten cały proces, taki jak to przedstawiłam, to z każdej rośliny to robiłam tak samo. No i to tak jak zaczynałam barwić z rana, bo na przykład poprzedniego dnia narwałam tych ziół, a zaczynałam z rana barwić i to dla mnie cały dzień schodziło. Na jedną tkaninę ubarwić, no a później na inne, no to długo się robi. No i dlatego panie pewnie nie chcą tego robić, bo to naprawdę czasu zajmuje. No chyba kruszyna. Jest to takie czerwone owoce. Ja tak narwałam je i chciałam spróbować w tym ubarwić, ale tam barwniku prawie nie było, ale zapach to był okropny w całym domu. Ja, pomimo tego, że ja w piwnicy to barwiłam, bo już tu nie chciałam w domu, a w piwnicy mam taką płytę, no i tam barwiłam, ale ten zapach to był naprawdę. No i zioła tak mają zapach, każde zioło inaczej pachnie, jak się gotowało. Można barwić len, można barwić bawełnę i jedwab, bo to naturalne jakby te są materiały te. Kiedyś to ałun było nazywane, siarczan potasu, to siarczan miedzi, siarczan żelaza jeszcze jest, a ja siarczanu żelaza nie miałam, tylko miałam te dwa. No i w tych dwóch po prostu utrwalałam ten kolor. To do wody wsypuje się, bo to jest taki, bo to ja dostałam, to był taki jakby proszek, coś takiego. Teraz już jak poleżało, to takie kamyczki porobiły się. I ja ten proszek wsypywałam do wody. I to taki jak ten, to chyba niebieski nawet kolor ma siarczan potasu. I taka jakby aż niebieska woda trochę robiła się od tego, ale to chyba nie miało wpływu na kolor przędzy. Większość barwników naturalnych potrzebuje utrwalania koloru. I ja utrwalałam siarczanem potasu i siarczanem miedzi, a niektóre barwniki, na przykład jak się barwi przędzę korą dębu lub sumakiem, to wtedy utrwalanie niepotrzebne jest, bo zawierają jakby garbniki w sobie, które utrwalają kolor. Bo ja jak pamiętam, jak byłam dzieckiem, a panie woziły na szczepienie dzieci. I ja pamiętam, dzieci zawsze były zawinięte, przecież nie było takich koców jak teraz, czy tam tych śpiworków, tam różnych rzeczy, jak teraz dzieci mają, tylko były w dywany zawinięte te dzieci. I każda pani, która wiozła, bo to były fury, konie, te panie z dziećmi na furze. I każdy dywan był bordowo-zielony. To ja zapamiętałam dobrze, bordowo-zielone dywany były. Teraz kolory są i takie, ja mówię teraz, i wprowadzane są i fioletowe, i niebieskie, i w ogóle odcienie te zieleni różne, bo kiedyś też jakaś taka jaskrawa ta zieleń była. Teraz różne odcienie zieleni są. I te brązy, beże teraz już wprowadzane. Nawet ja i różowy kolor dodawałam do granatu i bardzo pięknie wygląda tkanina. Nicie barwione syntetycznymi barwnikami są bardziej intensywne, a barwione naturalne nie, to one są takie bardziej stonowane.